Cześć. Przez krótki czas miałem możliwość korzystania z najnowszej kamery Canona z linii Cine, Canona C70. Chciałbym pokazać Wam, jak ta kamera sprawuje się w różnych warunkach, jaka jest moja ocena tej kamery. Zapraszam na test. C70 jest najmniejszą kamerą z linii Cine i na pierwszy rzut oka body przypomina raczej większego bezlusterkowca czy lustrzankę. Dla porównania wielkości postawiłem C70 obok mojego EOS 1DC. C70 bez baterii waży około 1-2 kg. Bateria do tej wagi dokłada około 220 g. C70 mimo wyglądu lustrzanki zachowało pełną ergonomię kamer. To znaczy jest 13 dedykowanych przycisków, które możemy poprzez menu dowolnie modyfikować. C70 jest wyposażone w pełną gamę profesjonalnych interfejsów. 2 razy mini XLR z Phantom Power 48V, duży port HDMI pozwalający na wyprowadzenie 10-bitowego sygnału z timecode podawanym łącznie z sygnałem, oddzielne gniazdo BNC timecode in-out, dedykowany port zdalnej obsługi kamery, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe 3,5 oraz port USB-C. Z tyłu obudowy pod odchylanym i obrotowym ekranem znajduje się interfejs obsługi audio oferujący możliwość wyboru źródła sygnału, niezależną kontrolę poziomów itd. Możliwa jest równoczesna rejestracja 4 kanałów audio. Warto podkreślić, że w C70 wejścia XLR są ulokowane bezpośrednio w body, a nie w zewnętrznej rączce, co znakomicie ułatwia pracę np. na gimbalu. Kamera jest wyposażona również w 2 mikrofony ulokowane z przodu obudowy. C70 posiada aktywny system chłodzenia, którego funkcję możemy sterować poprzez menu. Jak już wspomniałem, kamera jest wyposażona w 3,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2,76 miliona punktów. Kamera jest wyposażona w 2 sloty kart SD ulokowane na uchwycie. Takie umiejscowienie pozwala na wymianę karty nawet w trakcie nagrywania. W menu kamery możemy wybrać równoległy zapis na obu kartach, zapis backupowy, zapis na kolejną kartę z chwilą zapełnienia pierwszej karty, zapis jednego kodeka, klatkarzu czy rozdzielczości na jednej, a innego na drugiej karcie. Także tutaj możliwości zapisu są bardzo szerokie. Jak każda kamera z linii Cine, C70 jest wyposażona w zestaw szarych filtrów 2, 4 i 6 stopni oraz dodatkowo po aktywacji w menu 8 i 10 stopni. Filtry ND wybieramy albo przyciskiem na obudowie lub dotykowo na ekranie monitora po aktywacji szybkiego menu. Oprócz rozbudowanego głównego menu typowego dla kamer linii Cine, Canon zastosował w C70 po raz pierwszy uproszczony sposób obsługi kamery poprzez dotykowy wyświetlacz. Powstały 2 rozwijane submenu, które umożliwiają dotykową obsługę kamery bez konieczności zagłębiania się w bardzo rozbudowane menu główne. Menu wywołuje się poprzez ikonę, która jest ulokowana po lewej stronie ekranu, na dole i na górze. W ten sposób otwieramy dolne i górne menu. Ciekawą nowością w C70 jest mocowanie statywowe, które zostało ulokowane w uchwycie. W ten sposób bez obudowywania body klatką jesteśmy w stanie wykonać pionowe ujęcie. Co więcej, możemy w menu wybrać opcję wyświetlania w pionie informacji pojawiających się na ekranie. Canon C70 jest pierwszą kamerą z linii Cine, w której zastosowano mocowanie RF. Zastosowanie bagnetu RF po raz pierwszy otwiera drogę do stosowania znakomitych obiektywów RF w kamerze linii Cine, a z drugiej strony pozwala na podpięcie poprzez adapter dowolnej optyki stosowanej w filmie, np. obiektywy PL. Równocześnie z premierą kamery C70 Canon zaprezentował konwerter zawierający element optyczny 0,71 umożliwiający podpięcie obiektywów EF z zachowaniem kąta widzenia obiektywów pełnoklatkowych. Element optyczny zastosowany w konwerterze zwiększa również poziom ekspozycji o 1 EV. Oczywiście przez Speed Booster możemy podpiąć wyłącznie obiektywy pełnoklatkowe z mocowaniem EF. W C70 Canon zastosował dokładnie ten sam sensor, który został już użyty w kamerze C300 Mark III. Kamera miała premierę na wiosnę tego roku. To jest sensor 4K S35 z technologią DGO Dual Gain Output o rozdzielczości 4096 na 2160 pikseli, czyli to jest 1:1
4K DCI. W technologii DGO dwie fotodiody składające się na piksel są odczytywane z dwoma różnymi poziomami wzmocnienia, niskim i wysokim. Odczyt z niskim wzmocnieniem ma na celu zachowanie szczegółów obrazu i informacji o kolorze w światłach. Z kolei odczyt z wysokim wzmocnieniem ma na celu zachowanie informacji o szczegółach obrazu w cieniach. Powstały obraz charakteryzuje się wysoką dynamiką, która według producenta przekracza 16 EV i niskim poziomem szumów. Warto tutaj powiedzieć, że tą samą technologię stosuje ARRI w swoich Alexach. Canon podkreśla, że maksymalną dynamikę sensora osiągamy filmując Canon Log 2 przy nominalnej wartości ISO wynoszącej 800. DGO działa niezależnie od wybranej wartości wzmocnienia do 4K 60 klatek na sekundę włącznie. W kropowym trybie 2K DGO działa do maksymalnej wartości 180 klatek na sekundę. Ponieważ nie ma możliwości pomiaru rozpiętości tonalnej sensora, przygotowałem kilka przykładów. Mam nadzieję, że te przykłady dobrze ilustrują rozpiętość tonalną. Ujęcia panny młodej realizowane były w ciemnych wnętrzach historycznej kamienicy przy rynku głównym w Krakowie, w hotelu Starym. Mimo że wnętrze było stosunkowo ciemne, widać szczegóły elewacji kamienicy naprzeciwko. Ujęcia na zewnątrz realizowane były około południa przy praktycznie bezchmurnej pogodzie. Ekspozycja na modelkę stojącą w cieniu nie spowodowała przepaleń elewacji z tyłu. Zwróćcie uwagę, że na tych elewacjach można ocenić, jaki jest kolor elewacji. All the pain came on from it. I can't numb it. I won't medicate. I'm still learning and growing. I am not who I was before. I'm done hiding from all my failures. Wait and see my masterpiece. Bruised and torn on my broken parts, falling like they collide, all to take me where I'm meant to be. So I thank my lucky scars. I thank my lucky scars. If I feel it, if I feel the pain, then I am still alive. And if I'm living, wanna give it all, I'd simply survive. I'm leaning into it, I'm breathing in it, inhaling all that hurt. 'Cause walking away, it'd all be in vain, and that would hurt much worse. I am not who I was before. I am done hiding from all my failures. Zostawię na chwilę szczegóły specyfikacji. To, co zawsze przekonywało mnie do wyboru Canona jako sprzętu do fotografowania czy filmowania, to jest kolor, a zwłaszcza sposób, w jaki oddawany jest kolor skóry. Również tym razem Canon nie rozczarował. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób odwzorowane są kolory skóry, jeżeli w kadrze znajduje się kilka osób. Widać doskonale zróżnicowanie koloru skóry każdej z tych osób. Filmowałem w Silogu drugim, a w postprodukcji używałem właściwie tylko lutów dostarczonych przez Canona plus niewielka korekcja jasności czy koloru. Nie miałem również najmniejszych problemów ze zrównaniem obrazka, który rejestrowałem w tych samych warunkach Canonem R5 z tym, który nagrywałem C70. Sensor DGO zastosowany w C70 oferuje nie tylko większą rozpiętość tonalną, ale dobrze sobie radzi z wyższymi wartościami wzmocnienia. Na co dzień raczej niezbyt często zdarza mi się korzystać z ISO powyżej 3200, ale na potrzeby testu nagrałem kilka ujęć z wysokim ISO.
Każdy z nas ma inną skalę akceptacji wysokiego ISO i związanego z tym szumu. Moim zdaniem C70 ma akceptowalny poziom szumów do ISO 6400, a nawet ISO 12800 po lekkim odszumieniu. Również ISO 25600 okazało się być zupełnie akceptowalne, a obraz mimo odszumiania nie utracił szczegółów. Kamera C70 posiada stabilizację cyfrową, która powoduje niewielki crop obrazka, to jest crop 1,1. Autofokus zastosowany w C70 to jest druga wersja Dual Pixel MOS AF stosowanego dotychczas w kamerach Canona. Aktualna wersja wzbogacona została o wykrywanie i śledzenie głowy i twarzy. I tak, jeżeli w kadrze pojawia się kilka osób, kamera rejestruje wszystkie wykryte postaci w kadrze poprzez oznaczenie śledzonych twarzy, przy czym aktualnie śledzona twarz oznaczona jest białym kwadratem, natomiast pozostałe szarymi kwadratami. Joystickiem lub poprzez dotyk ekranu możemy wybrać twarz, którą autofokus ma śledzić. Do wyboru mamy dwie wersje śledzenia twarzy, priorytet śledzenia twarzy i tylko twarz. W przeciwieństwie do bezlusterkowców Canona tutaj niestety nie mamy śledzenia oka, dlatego moja ocena tego autofokusu nie jest jednoznacznie pozytywna. Bateria, która jest zastosowana w tej kamerze, to jest BPA30, która pozwala na pracę blisko 3,5 godziny. Stosując dołączony do tej kamery zasilacz, możemy jej używać praktycznie non-stop, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, możemy wymieniać kartę w trakcie filmowania, czyli jeżeli nagrywamy na jedną kartę, drugą, którą zapełniliśmy, możemy wymienić na świeżą i w zasadzie możemy nagrywać non-stop. Kolejnym plusem tej kamery w stosunku do poprzednich modeli jest możliwość zapisu 4K w 120 klatkach. Do tej pory potrafi to tylko C300 Mark III. Kamera potrafi grać, tak jak powiedziałem, 120 klatek i dodatkowo mamy jeszcze możliwość zapisywanej osobno ścieżki dźwiękowej, także możemy mieć 120 klatek z zapisanym dźwiękiem. Do dyspozycji mamy następujące kodeki. XFAVC 422 10 bitów z kompresją intra do 30 klatek na sekundę w 4K DCI UHD i do 60 klatek na sekundę w 2K. XFAVC z kompresją long GOP do 120 klatek w 4K. Do dyspozycji jest również 4K 10 bit 422 i 420 H265 z kompresją long GOP bez ograniczeń zapisu, czyli do 120 klatek na sekundę. Zapis slow motion w 4K realizowany jest w pełnej rozdzielczości sensora z działającym autofokusem bez kropa, ale bez wykrywania głowy i twarzy. Zapis 180 klatek w 2K realizowany jest z kropem 1.92. Jeżeli chodzi o przestrzenie, do wyboru mamy BT709, Canon Log 2 i 3 w Cinegamucie, PQ BT2020 i HLG Hybrid Log Gamma BT2020. Przejdźmy już może do mojej oceny tej kamery, co mi się w tej kamerze podoba, co uważam za plus, co uważam za minus. Najbardziej w tej kamerze doskwiera mi brak wizjera. Niestety w przeciwieństwie do kamer C300 Mark III czy C500 Mark II, tutaj nie ma możliwości dokupienia i podłączenia wizjera w tej kamerze. Nie jest również oferowana lupa, która byłaby montowana na LCD, dlatego ocena obrazu w pełnym słońcu jest bardzo utrudniona. Każdy, kto filmował w pełnym słońcu, wie, że na ekranach LCD niewiele widać. On ma 3,5 cala, jest owszem trochę większy niż ekran w bezlusterkowcu czy w lustrzance, ale to jest dalej bardzo niewielki ekran i tutaj nie poradzimy sobie, jeżeli nie przypniemy czegoś do tej kamery. Drugi problem, z jakim się spotkałem, to jest moim zdaniem nie do końca prawidłowo działający joystick. To znaczy, nawigując z menu zdarzało się, że przeskakiwał pozycję, po prostu nie był na tyle precyzyjny, żebym mógł być go pewien. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że kamera, którą miałem do testu, to był model przedprodukcyjny, to był sample. Być może w modelu produkcyjnym już
te wady nie będą występowały. Największym plusem tej kamery to jest bagnet RF i sensor z C300 Mark III. To są bezwzględnie największe zalety tej kamery. Zaletą jest 4K 120 klatek z dźwiękiem, bez kropa. Zaletą jest Dual Pixel CMOS AF, mimo tych ograniczeń, o których mówiłem. Autofokus Canona działa naprawdę dobrze i jedynym z mojego punktu widzenia ograniczeniem jest brak wykrywania oka. Być może to zostanie poprawione kiedyś firmware'em. Dużą zaletą z punktu widzenia osoby, która filmuje, są porty XLR umieszczone bezpośrednio w body, a nie w jakiejś rączce dołączanej. Po prostu obojętne, czy używamy tego body z rączką, która jest dołączana do zestawu, czy bez, cały czas mamy dostęp do profesjonalnego audio z możliwością monitorowania tego audio. Zaletą niewątpliwą jest również wyjście BNC timecode. To jest zaleta zwłaszcza dla tych osób, które kupią tą kamerę jako kamerę B czy C do pracy wielokamerowej z takimi kamerami na przykład jak C300 Mark III czy C500 Mark II. Z mojego punktu widzenia dużym plusem jest również forma tej kamery. To jest małe, zwarte body, które łatwo zainstalować na stabilizator. Kolejnym plusem tej kamery w stosunku do poprzednich modeli jest to szybkie menu, które się pojawiło właśnie po raz pierwszy, zostało zastosowane w C70. Wywołanie tego menu i ustawienie parametrów to jest moment w porównaniu to działa szybciej nawet niż dedykowane przyciski na body. Kolejną zaletą tej kamery to jest zaprezentowany równocześnie z kamerą Speed Booster, bo tak naprawdę czyni z tej kamery kamerę S35 i kamerę pełnoklatkową w jednym. Na koniec wypadałoby zapytać, kto jest adresatem tego sprzętu. Otóż wygląd obudowy i wielkość tej obudowy pokazuje, że Canon z pewnością miał na myśli tych, którzy rozważają przesiadkę z bezlusterkowca czy lustrzanki na którąś z kamer Cine. I C70 będzie na pewno takim pierwszym wyborem. Znaczy z uwagi na formę właśnie między innymi, ale oczywiście też parametry techniczne. Myślę, że adresatem oferty jest też posiadacz C100, który już ma swoje lata. Znaczy C100 nie posiadacz. I dla którego to może być świetny upgrade. Będzie miał 4K w 10 bitach. Będzie miał slow motion do 120 klatek właśnie w 4K. Będzie miał mocowanie RF, czyli przyszłościowe mocowanie. Będzie tą kamerę mógł używać pewnie parę kolejnych lat. Na pewno adresatem tej oferty są też aktualnie użytkownicy kamer z linii Cine. I ta kamera może być świetnym uzupełnieniem takiego setu, zwłaszcza dla zestawów wielokamerowych, gdzie to może być kamera B lub C, któraś kolejna kamera po prostu w zestawie. Kamera ma timecode, więc tutaj nie ma problemu z synchronizowaniem pozostałych urządzeń. C70 z uwagi na swoje gabaryty z pewnością sprawdzi się jako urządzenie do pracy na dronach czy stabilizatorach. To może być też świetne rozwiązanie dla kogoś, kto pracuje na dwa aparaty czy na dwie kamery i potrzebuje drugiego urządzenia. To może być świetna kamera dla użytkowników, aktualnych użytkowników R-ki, R5 czy R6. W tym roku Canon pokazał parę ciekawych sprzętów, a moim zdaniem najciekawszy z nich to jest właśnie C70 i R5. R5 z uwagi na to, jak dobre jest to body, na rawy w 8K. Natomiast C70 z uwagi na to, że to jest siostrzana kamera dla C300 Mark III, która kosztuje połowę ceny. Czyli jeżeli ktoś nie potrzebuje koniecznie złącz SDI, jeżeli ktoś nie potrzebuje RAW-a, to C70 jest świetnym wyborem.
Ciekawy jestem, jaka jest Wasza ocena tej kamery. Bardzo proszę o komentarze pod filmem. Ja ze swojej strony już się żegnam. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.